Concorso d'Eleganza Villa d'Este, czyli konkurs elegancji Villa d'Este, to pięknie położona jedna z najbardziej prestiżowych imprez motoryzacyjnych odbywająca się co roku nad jeziorem Como. To prawdziwy święty graal dla fanów klasycznej motoryzacji. To tu od 1 września 1929 roku z przerwami, w tym dłuższą 40-letnią, co roku zjeżdżają najpiękniejsze, najrzadsze i najbardziej ekskluzywne samochody ze zdumiewającą historią. Wydarzenie odbywa się w sobotę i niedzielę w dwóch historycznych willach, Willi Erba oraz Willi d'Este. Jury wybierze najlepszy pojazd imprezy, który w niedzielę zostanie uhonorowany wyróżnieniem trofea BMW Group. Oprócz nagrody głównej uczestnicy walczą o zwycięstwo w poszczególnych kategoriach o nagrodę publiczności. Zanim przejdę dalej, powiem nieco o samochodzie, którym tutaj przyjechaliśmy. Jak już wiecie, jest to Skoda Enyaq 85, czyli model po technologicznym liftingu, w trakcie którego zwiększył się zasięg, zwiększyły się możliwości tego samochodu, zmniejszyło się zużycie oraz zwiększyła się maksymalna moc ładowania tej baterii, która w tym wypadku wynosi 175 kW. No i to przekłada się na to, że na trasie, jeżeli trafimy na szybszą ładowarkę, a takich jest w zachodniej Europie raczej większość, to ładujemy auto od 0 do 80% w mniej niż 30 minut i to spisuje się w 100%. Średnie zużycie w tym momencie to 17,9 kWh na 100 km. Średnia prędkość podczas naszych podróży to 120-130 km na godzinę. Nie staram się pędzić, raczej jadę zgodnie z ograniczeniami prędkości. I przy takiej prędkości zasięg, taki normalny zasięg to 420-430 km. Także muszę przyznać, że Skoda Enyaq robi na nas bardzo dobre wrażenie. Jest to spora zmiana względem modelu sprzed liftingu. A teraz zobaczmy, jakie niesamowite samochody pojawiły się na tegorocznym Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Aston Martin ma długą i wspaniałą historię i jeżeli poszukamy przodków obecnie sprzedawanego DB11, to jest nim na przykład ten DB4 GT, który sprzedawał się fantastycznie, ale niestety nie poradził sobie również z niesamowicie popularnym Ferrari 250 GT, które rozniosło go po prostu sprzedażowo. Stojący tutaj egzemplarz to jak zwykle na Villa d'Este jeden z najcenniejszych egzemplarzy Astona Martina w historii, mianowicie to DB4 GT Zagato, wyprodukowane jedynie w ilości 19 egzemplarzy, zaprezentowane w 1960 roku. I spośród tych 19 egzemplarzy jedynie 6 posiadało kierownicę po lewej stronie i jest to właśnie jeden z nich. Jeśli chodzi o sam samochód, to piękne nadwozie w całości zostało wykonane z aluminium, no i jest to wspaniały kawałek motoryzacji. Bezcenny kawałek brytyjskiej motoryzacji. A czym zatem było Ferrari 250 GT? Otóż ten model nie dał absolutnie żyć Astonowi Martinowi DB4. Odniósł gigantyczny sukces. Wydaje mi się, że chyba jeden z największych sukcesów w historii tej marki. Występował w różnych wariantach nadwoziowych, a przy tym dysponował praktycznie prawie że zawsze tym samym silnikiem. Było to Colombo V12 o mocy 240 koni. Jesteśmy na Villa d'Este, więc żaden samochód nie może tutaj być takim zwyczajnym egzemplarzem. Ten konkretny jest czymś naprawdę wyjątkowym. Został zaprojektowany przez samego Sergio Pininfarine w jedynie 4 egzemplarzach i piękny egzemplarz pokryty lakierem o nazwie Nocciola. Nowoczesne Maserati Ghibli miało swoje miejsce w historii Maserati kilkukrotnie, a ten konkretny egzemplarz jest doskonałym tego przykładem. To model Ghibli z 1970 roku, z czasów, kiedy samochód ten występował w wersji zarówno coupé, jak i cabriolet. Piękne, dystyngowane, wspaniałe, majestatyczne nadwozie zostało zaprojektowane przez Giorgetto Giugiaro. Do napędu służył tu silnik 4,7 litra V8 310 koni, a Ghibli było specjalnie dla tych klientów, którzy nie chcieli kupować Ferrari, bo uważali, że Ferrari robi zbyt wiele szumu. Wyprodukowano jedynie 125 egzemplarzy, a pod kątem sprzedaży, pod kątem wyników sprzedaży Maserati Ghibli uzyskiwało bardzo podobne miejsce jak Ferrari 127 Daytona
Spider, które za to posłużyło jako inspiracja dla nowego Ferrari 12 cylindri. Przepraszam, że to nie po włosku, ale w ten sposób całe Vicious Circle się zamyka. Pragmatyzm. Tym właśnie kierował się Sir David Brown, zamawiając tego DB5 w odmianie Shooting Brake. Było to zadanie karkołomne, dość skomplikowane. Trzeba było przeprojektować całkowicie samochód, zmienić konstrukcję dachu. Czyż jesteście w stanie wyobrazić sobie lepszy samochód do przewozu myśliwskich rzeczy wraz z psem? Wydaje mi się, że nie. Łącznie wyprodukowano 12 egzemplarzy, a w tym jedynie 4 z kierownicą po lewej stronie i tutaj właśnie obok mnie stoi jeden z tych 4 egzemplarzy na świecie. W ofercie Mercedesa w 2024 roku znajdziemy S-klasę w wersji Maybach. Natomiast jeżeli przyjrzymy się poprzedniej generacji w odmianie W222, to występowała nawet odmiana Mercedes S-klasa Maybach Pullman. To generacja W100, czyli Mercedes-Benz 600. W tej największej 8-osobowej wersji Grosser Mercedes mierzył 6,2 metra długości. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Coś niesamowitego. Regulacja siedzeń, otwieranie klapy bagażnika czy podnoszenie szyb. Wszystko odbywało się tutaj hydraulicznie, a na wyposażeniu była lodówka, kryształowe kieliszki, a nawet telewizor Sony. Jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to jest to jedyny w historii, który wyjechał właśnie w takim nietypowym kolorze. Ja bardzo lubię samochody luksusowe, limuzyny, flagowe limuzyny właśnie w takich czerwonych, luksusowych kolorach, ale najwidoczniej nie każdy kupujący był w stanie odważyć się, by skonfigurować sobie Mercedesa 600 w tym lakierze. Nie da się mówić o nowym SL-u bez wspomnienia o jego historii, a jeżeli mówi się o historii, to trzeba przecież powiedzieć też o 300 SL Gullwing zaprezentowanym w 1954 roku i występującym również w odmianie Roadster, do której przejdziemy też później. Ten samochód jest bardzo istotnym w historii niemieckiej marki ze Stuttgartu. Auto, które zostało zaprezentowane w 1954 roku, robiło ogromne wrażenie i to nie tylko z uwagi na swoje podnoszone do góry drzwi. Były tak naprawdę koniecznością, ponieważ z uwagi na zastosowanie tutaj konstrukcji rurowej nie było możliwości zastosowania tutaj tradycyjnie otwieranych bocznych drzwi. Trzeba było zrobić tylko te otwierane do góry, gdyż wysokie burty konstrukcji ramowej nie pozwalały na zastosowanie innego rozwiązania. Nawet wielu koneserów nie zdaje sobie jednak sprawy, że SL Roadster od SL-a Coupe różni się czymś znacznie większym niż po prostu składanym dachem czy wzmocnieniami konstrukcji. To zasadniczo zupełnie inny samochód, charakteryzujący się całkowicie nową konstrukcją ramy, hamulcami tarczowymi oraz aluminiowym silnikiem. To, co rzuca się w oczy przede wszystkim, to to, że niższa rama rurowa po bokach pozwoliła na zamontowanie konwencjonalnych drzwi. Gdy w salonach Lamborghini na całym świecie można spotkać Lamborghini Revuelto napędzane 6,5-litrowym silnikiem V12 o mocy łącznej wraz z układem hybrydowym 1050 koni mechanicznych, nie można zapominać o jego przodkach, mianowicie o Lamborghini Miura, Lamborghini Countach czy Lamborghini Diablo. Przodkowie są bardzo ważni, dlatego zobaczcie sami. Gruboskórność oraz pewność siebie Ferrari Enzo doprowadziła do powstania tego wspaniałego samochodu, który został zaprezentowany w Turynie w 1965 roku. A jak to było? No cóż, Ferruccio Lamborghini wraz z klientem Ferrari, klientem Lamborghini oraz samym Enzo rozmawiali któregoś dnia i ta rozmowa doprowadziła do wielkiej kłótni, w wyniku której właśnie Ferruccio Lamborghini stwierdził, że produkowanie traktorów mu nie wystarcza i zajmie się jednak również produkcją super samochodów. I ten samochód jest właśnie owocem tej decyzji. Piękne auto zaprojektowane przez nieżyjącego już niestety Marcello Gandiniego. Najdawniejszy przodek dzisiejszego Lamborghini Revuelto również posiadał silnik V12, ale o pojemności 4 litrów, także nieco mniejszy, ale był przepięknym modelem i chciałbym, żeby Lamborghini wróciło do tego typu stylistyki na poważnie. W materiale z tegorocznego The Ice, z naszej podróży do St. Moritz, pokazywałem Wam Lamborghini Miurę w głębokiej zieleni, praktycznie wyglądające jak British Racing Green. Tutaj natomiast mamy kolor nazywający się Rosso Miura,
ale w praktyce wygląda jak pomarańczowy. W 1974 roku zaprezentowano następcę Lamborghini Miura, czyli mianowicie Lamborghini Countach. Nazwa pochodzi z języka piemonckiego i oznacza zachwyt i zdumienie. Za projekt tego nadwozia odpowiedzialny był owszem również Marcello Gandini i był to samochód znacznie różniący się stylistycznie od Miury, ale przy tym bardzo, bardzo ciekawy. A ten konkretny egzemplarz, który stoi tutaj obok mnie, jest bardzo wyjątkowym modelem. Należał do króla Arabii Saudyjskiej, został zakupiony, był to tak naprawdę prezent ślubny pana młodego dla panny młodej. Panną młodą właśnie była córka króla Arabii Saudyjskiej i na dodatek jest to jeden z 2 egzemplarzy na świecie wyprodukowanych w tym kolorze, w kolorze fioletu z białymi wstawkami, które zostały dodane później. Produkcja Lamborghini Countach trwała 17 lat, a na jej zakończenie, na jej zwieńczenie produkowano, co ciekawe, zaprojektowany przez Horacio Paganiego model Lamborghini 25th Anniversary Countach w niepowtarzalnym kolorze Arancio Miura. Również został kupiony przez wcześniej przedstawioną Wam rodzinę królewską z Arabii Saudyjskiej, czyli razem mieli po prostu 3 egzemplarze w swoim garażu. Jeśli mówimy o autach z plakatów, to osoby z lat 90. w szczególności powinny kojarzyć wspaniałe Lamborghini Diablo. Napędzany był silnikiem V12, tym razem o pojemności 5,7 litra i mocy niemal 500 koni mechanicznych. Był to sposób na realizację celu stworzenia najszybszego samochodu produkcyjnego na świecie. Osiągał 325 km/h, co w tamtym czasie było niesamowitym osiągnięciem i pozwoliło uzyskać mu tytuł. Bardzo mnie tutaj zagłuszają, ale cieszmy się z tych dźwięków, bo niedługo nie będzie ich w ogóle. Na ukoronowanie tej odmiany, tego modelu wyprodukowano w końcu wersję GT, która dysponowała mocą ogromną, 575 koni i jest to jeden z 80 egzemplarzy tego niesamowitego Diablo GT. Mówiąc o tytułach najszybszych samochodów, nie sposób pominąć tego opus magnum, czyli auta cieszącego się ogromną popularnością, ogromnym szacunkiem, mianowicie oczywiście McLarena F1, zaprezentowanego w 1992 roku. Osiągał maksymalną prędkość 384 km/h i do tej pory jest najszybszym produkcyjnym samochodem świata z silnikiem wolnossącym. Zaprojektował go Gordon Murray, czyli stylista odpowiedzialny teraz za purystyczną markę GMA oraz niesamowite T50. Jeśli chodzi o silnik, to ten McLaren F1 wyróżniał się podwoziem z karbonu, kierownicą ulokowaną w centralnym punkcie, a także silnikiem konstrukcji BMW M Motorsport o pojemności 6,1 litra V12 i mocy 627 koni. Wyprodukowano go w ilości 106 egzemplarzy. Oto BMW Concept Skytop, czyli piękny samochód, piękny roadster odnoszący się stylistycznie do swoich przodków w rodzaju m.in. BMW Z8. Zwróćcie tylko uwagę na te niesamowite nerki, na tą niesamowitą atrapę chłodnicy. Co prawda, jeśli mówimy o Z8, to jednak ten koncept troszeczkę nie pasuje pod kątem wymiarów, gdyż jest znacznie dłuższy, a to nie dziwota, ponieważ konstrukcyjnie jest to auto oparte na BMW serii 8. Co go charakteryzuje? Przede wszystkim to, że z tyłu nie ma kanapy, zatem jest to klasyczny roadster, w tym momencie pięknie przykryty brezentowym dachem, a dodatkowo ma naprawdę fajny lakier, dowiedziałem się, że to się tak nazywa ombre, czyli taki przechodzący z białego w taką czerwień. Co więcej, jeśli zarząd BMW da zielone światło, to ten samochód trafi do produkcji. Będzie to produkcja limitowana do 100 egzemplarzy, ale jednak produkcja i w ten sposób BMW otworzy kolejny rozdział swojej pięknej historii. W zeszłym roku BMW zaprezentowało także koncept, bardzo fajny, bardzo ciekawy, Z4 w wersji Shooting Brake, BMW Touring Coupé, które stanowi duchowe następstwo BMW Z4 E36 przez 8. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bazę dla tego samochodu, to jest to Z4 M40i z zamienionym oczywiście
klasycznie otwieranym elektrycznym brezentowym dachem na taki stały z obowiązkowym podcięciem Hofmeistera. Natomiast jeżeli patrzymy na ten mieniący się piękny lakier, z którym pokryty został cały samochód, to zawdzięczamy to płytkom niebieskiego szkła zatopionym w tym wspaniałym lakierze. Na tegorocznym konkursu d'Eleganza Villa d'Este BMW zaprezentowało także swojego 20 z rzędu Artcara, czyli BMW M Hybrid V8 zaprojektowany, czyli tak pomalowany przez amerykańską malarkę abstrakcyjną. Ale czym tak naprawdę jest BMW M Hybrid V8? Przede wszystkim ultra nowoczesnym bolidem przeznaczonym do wyścigów długodystansowych, czyli Le Mans. Bolidem napędzanym silnikiem 4-litrowym V8 oraz silnikiem elektrycznym, łączna moc 640 koni. Co ciekawe, właśnie ten egzemplarz przejedzie linię startu na tegorocznym Le Mans. Zresztą sami zobaczycie. Alfa Romeo 33 Stradale to za to samochód bardzo ważny dla Alfy Romeo oraz dla fanów tej marki, ponieważ symbolizuje powrót do segmentu super samochodów, chociaż niestety nie do końca taki, jaki byśmy tego chcieli, ponieważ jest to auto ściśle super limitowane do 33 egzemplarzy, wyprodukowanych 33 egzemplarzy i niestety także już sprzedanych 33 egzemplarzy. Bezpośrednią inspiracją dla tego modelu było Alfa Romeo Tipo 33 z 1967 roku. A jeżeli chodzi już o ten nowoczesny model z lat ostatnich, to został on wyprodukowany w wersji elektrycznej oraz spalinowej. Druga z pewnością bardziej Was interesuje, nowoczesna interpretacja Alfy 33 Tipo z silnikiem spalinowym napędzana była w rzeczywistości 3-litrową turbodoładowaną jednostką konstrukcji Maserati o mocy 615 koni. Weekend nad jeziorem Como to nie tylko Villa d'Este czy Villa Erba. Odbywa się tutaj wiele innych ciekawych imprez, m.in. Fuori Concorso, odbywające się równolegle w sobotę i w niedzielę. Jutro zamierzamy się tam pojawić, a relacje z tej imprezy zobaczycie na kanale we wtorek albo w środę. Natomiast w poniedziałek widzimy się w nowym teście jazdy próbne. Także do zobaczenia, dzięki za Waszą dzisiejszą obecność, no i hej!